Cześć, dzień dobry. Mówi Dorota Freitag z Kreatywnie.com. Dziś widzisz pracownię troszkę inaczej niż zwykle, głównie dlatego, że pracuję z dużym meblem. Wybrałam dzisiaj projekt stylizacji farbami kredowymi. Pokażę Ci też technikę Salt Wash, ale głównym bohaterem tego filmu będzie transfer. Transfery marki Prima występują w różnych rozmiarach. Większe rozmiary, które widać w takiej tubie, wymagają większych mebli. Dlatego dziś malujemy skrzynię, stylizujemy farbami marki La Pajarita i farbami marki Flair. W projekcie potrzebny będzie proszek Salt Wash, kilka odcieni farb Flair i La Pajarita, lakier bezbarwny i oczywiście transfer marki Prima w roli głównej. Jest to transfer z ptaszkami. Farby La Pajarita nie wymagają podkładu i mogę zacząć malować po wstępnym oczyszczeniu mebla. Czyli nakładam pierwszą warstwę farb od razu na mebel. Maluję za pomocą pędzla marki Flair. Jest to tym razem dosyć duży pędzel, bo mam też spory mebel i w końcu mam okazję go użyć. Dzięki temu praca jest o wiele szybsza i przyjemniejsza. Farba La Pajarita nakłada się bezproblemowo. I po pierwszej podkładowej warstwie przygotowuję mieszankę proszku Salt Wash z tym samym kolorem w odcieniu granatowym, tak żeby powstała pasta, którą nakładam strukturalnie, tepując na ramę tego mebla. Ta pasta podczas wysychania stworzy bardzo ciekawą strukturę i ta struktura zostanie przeze mnie jeszcze dodatkowo uwidoczniona za pomocą kolejnych kolorów farb naniesionych cienko. Zanim to nastąpi, muszę wszystko bardzo dokładnie wysuszyć i na potrzeby filmu korzystam z suszarki, ale proszek Salt Wash zdecydowanie lepiej radzi sobie, kiedy jest suszony naturalnie. Kolor Green Queen, jeden z moich ulubionych kolorów, których używam bardzo często. Nanoszę za pomocą bardzo płaskiego, szerokiego pędzla, który oryginalnie służy do farb wapiennych, ale pozwala mi tutaj nakładać cienko poszczególne warstwy, tworząc głębię koloru. Ja tego pędzla nawet szczególnie nie myję. Każdy następny kolor jest nakładany na poprzedni wyschnięty. Teraz mam kolor bambus, który wprowadza odrobinę dynamiki do tego mebla. Maluję również część środkową i teraz dokładnie widać, w jaki sposób wychodzi struktura właśnie Salt Washa. Następnie maluję również wieko i tył mojego mebla. I kolejny kolor, którego użyłam, to jest błękitny. Główny etap mamy zakończony. Skończyłam malować skrzynię. Nałożyłam kilka warstw, korzystając z pędzla marki Flair. Jest to pędzel, który jest wyjściowo przeznaczony do farb wapiennych, ale mi osobiście bardzo dobrze trzyma się w ręku, a poza tym bardzo dobrze pracuje się nim techniką suchego pędzla, czyli bardzo cienkimi warstwami. Tak jak widać, każda z nich jest tutaj odrobinę widoczna. Używałam przynajmniej 5 różnych kolorów granatu, błękitu i zieleni. I teraz przyjdzie czas na główny punkt programu, czyli na ozdobienie tej skrzyni transferem. I żeby przejść do tego, trzeba to wszystko najpierw porządnie wysuszyć, a później tylko zabezpieczyć. Przed użyciem transferu najpierw muszę mieć pewność, że wszystko jest suche. Przecieram to również papierem ściernym. Wycinam te elementy z transferu, które chcę nanieść na mój mebel. One mają z jednej strony papier zabezpieczający na folii i w tej chwili zdejmuję ten papier i w tym momencie transfer jest bardzo klejący. Przyklejam w docelowe miejsce mój motyw, a następnie za pomocą patyczka bardzo dokładnie pocieram wszystkie elementy, tak żeby również detale udało się zdjąć i żeby detale zostały na moim meblu. Mogę układać dowolne kompozycje według tego, jaką mam fantazję i w tym przypadku użyłam motywu ptaków i napisów w języku francuskim. Całość transferu wymaga jeszcze zabezpieczenia. W tym przypadku używam matowego lakieru z La Pajarity, dlatego że jest to bardzo szybki i optymalny sposób na wykończenie mebla. Projekt jest właściwie skończony. Pozostało mi tylko lakierowanie.
Pamiętaj, żeby dać tym farbom wyschnąć i żeby pozostawić troszkę więcej czasu na poszczególne warstwy. Wtedy, kiedy masz już położony transfer, możesz użyć ultramatowego lakieru albo wosku i właściwie projekt będzie już wtedy użytkowy. Pamiętaj, żeby zajrzeć do mnie na media społecznościowe. Tam znajdziesz dużo więcej treści, które są super inspiracyjne. Będę też bardzo wdzięczna za kilka słów od siebie. Powiedz koniecznie, co myślisz na temat tego projektu, czy był dla Ciebie użyteczny. Listę produktów znajdziesz w opisie filmu. Do zobaczenia kolejnym razem. Pa!